Dziś w odcinku dziewczyna zastawia sportowy samochód swojego narzeczonego. To pani auto? A co, kobieta nie może mieć takiego? Nie, tylko jak była pani w Lombardzie z chłopakiem, to z rozmowy wynikało, że to jest jego samochód. Kupiliśmy je na spółkę. Ja nie ma nic przeciwko temu, że pani zastawia ten samochód? Nie. A poza tym ja figuruję jako właściciel, więc nie rozumiem, o co panu chodzi. Mariusz nakrywa Olgę na spotkaniu z tajemniczym mężczyzną. Małżeństwo kłóci się o zastawione przedmioty. Dobrze, Romek, płać, zabieramy te rzeczy. Nie przyłożę do tego ręki. Tak? To ja teraz zacznę wynosić z domu twoje rzeczy. Proszę, nie kłóćcie się. Mężczyźni rywalizują ze sobą w nielegalnym wyścigu. Ja nie rozumiem, dlaczego ty tak długo gadałeś z tym gawronem. Przez ciebie znowu się spóźnię do pracy. Spokojnie, będziesz za 10 minut. Tak, a ty znowu będziesz jechał jak szalony. Nie przesadzaj. Nie przesadzam, tylko po prostu chciałabym raz spokojnie dojechać do pracy. Bez posieku i bez nerwów. Dojedziesz. Ale przepraszam, co panowie robią? Szukam właściciela tego auta. Jest moje, ale nie rozumiem, o co chodzi. A co robiła pani wczoraj wieczorem? Nic, byłam w domu. To komu użyczyła pani samochód? Zaraz, chwila. O co chodzi? Dostaliśmy zgłoszenie o nocnych wyścigach. Świadek spisał numer rejestracyjny tego auta. Ale ktoś to nagrał, czy tylko słowa? No słowa. A to ja w takim razie też mogę bardzo dużo powiedzieć. Teraz przepraszam, bo my się spieszymy. Proszę się odsunąć. Ale myśmy jeszcze nie skończyli naszych czynności. A ja zapraszam panów, jak będziecie panowie mieli jakieś dowody. Wsiadaj, Anita, nie? Oni nie mogą nas tak Nie zatrzymać. tak szybko. Mam zastrzeżenia co do stanu technicznego tego auta. A mamy aktualne badania techniczne. A ja mam analizator spalin i sonometr. Proszę uruchomić silnik. Mariusz, otwórz, bo zapomniałam telefonu. Masz, no co, nie mogłaś chwilę poczekać? No nie, bo szefowa miała dzwonić. Tak wcześnie rano? No tak, bo miałyśmy ustalić, czy jedziemy na spotkanie przed czy po pracy. Nikt nie dzwonił. A co, sprawdzałeś? Nie, powiedziałem, że nikt nie dzwonił. Co się tak denerwujesz? Nie wiem, chyba ta praca w korpo mnie tak stresuje. Powinnaś pomyśleć o czymś innym, spokojniejszym. No wiem. Albo może powinnam się przyzwyczaić. Zachowanie Olgi było niepokojące. Potrafiłem poznać, kiedy ktoś ewidentnie kłamie, no a Olga coś ukrywała. Co wy chcecie, żeby moja dziewczyna straciła pracę? Przykro mi, każdy z nas wykonuje swoje czynności. Panowie, ja naprawdę muszę szybko dojechać do pracy. To niech pani wezwie taksówkę. No, niech panowie nie będą tacy. Tym autem pani nigdzie nie pojedzie. Musimy zatrzymać dowód rejestracyjny. Że co? Że jak? Za nadmierny hałas. Tłumik jest do wymiany. Co to jest, jakaś ustawka? Co wy tu taki wciskacie? Niech panowie nam odpuszczą. Obiecuję, że to naprawimy. To wtedy oddamy dowód rejestracyjny. Tymczasem wypiszemy pokwitowanie za zatrzymanie dowodu. Prosimy o dokumenty. Po zatrzymaniu dokumentów samochodu przez policję para wróciła do mieszkania. Ci gliniarze to debile, przecież każdy silnik wydaje dźwięk. Nie znają się. A za to ty się tak znasz, że teraz jesteśmy bez auta. No przecież zabrali tylko dowód. Naprawimy to auto i będzie z głowy. Dobra, bądź cicho, bo muszę zadzwonić do szefowej. Dzień dobry, pani Asiu. Ja bardzo przepraszam, że dzwonię tak późno, ale będę musiała wziąć wolne na żądanie. Ja wiem, ale bardzo źle się czuję. Brałam już jakieś leki. Myślałam, że... Tak. Dobrze, dziękuję, do widzenia. No przecież możesz jechać do pracy. Nie, nie mogę, bo łeb mi pęka przez ciebie. Nie ma się czym denerwować, wymienimy ten tłumik i po sprawie. Aha, czyli... Chcesz się dalej ścigać, tak? To nie były wyścigi, ruszyłem szybciej spod świateł i tyle. Zresztą ty też czasem lubisz szybciej pojechać, nie? Świetnie, teraz będziemy jeździć autobusami. Nie ma mowy. Tłumik to jest moment, wymieni się i już. Jestem bardzo ciekawa za co. Przypominam ci, że straciłeś pracę. Ja nie będę jeździł autobusem. Zresztą jak mam szukać roboty? Na piechotę? Pewnie jakoś sobie dojedziesz. No, do twojej pracy też jest ciężki dojazd, no. A zakupy? No, zakupy, auto to konieczność. No, wiem, ale
Nie mamy kasy, a i tak musimy spłacać raty za sprzęt. Zastawimy coś. Podoba mi się, biorę. To będzie 100 zł. Proszę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy częściej. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, widzisz, czas to pieniądz. Dzień dobry. Co pan tam ma w tej torbie? Ekspres. Ile za to dostanę? Pan chce sprzedać czy zostawić? Tylko sprzedaż mnie interesuje. Jeżeli sprzęt sprawny, to 250 zł, Dlaczego tak mało? bo jest używany. Liczyłem na więcej, ale niech będzie. Żona i tak tu z promocji miała, więc co nie wezmę, będzie dobrze. A proszę pana, jeżeli ten sprzęt należy do żony, to nie możemy tego wziąć. Możecie, nawet musicie, bo żona zagraca na mieszkanie. Zabiera mi tlen do życia. No chyba pan trochę przesadza. No jeżeli to nie należy do pana, to my nie możemy tego wziąć. Ale to też było kupione z moich pieniędzy. Ona się nie zorientuje. No a skąd ta pewność? Mamy w domu jeszcze 3 inne ekspresy do kawy, korzystamy tylko z jednego. Ona nawet nie wie, co ma, No to po co ona trzyma te wszystkie sprzęty? bo ma tak za wszystkim. Kupuje kilka sztuk i mówi, że zawsze może się kiedyś przydać. Naprawdę? Panie, szafy są pozostawiane sprzętami, wszystko zdublowane. To jest normalnie koszmar. A to wie pan, to może powinien pan jakoś porozmawiać z żoną. Próbowałem nie raz, ale już mam dosyć. Muszę uwolnić trochę przestrzeni w domu. No, Angela, to co, przygotuj umowę, a ja sprawdzę te sprzęty. Jasne. Nawet jeżeli facet kłamał, to nie mieliśmy powodu, żeby nie przyjmować towaru. Poza tym te rzeczy nie wyglądały na kradzione. Facet miał na wszystko papiery. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Chcielibyśmy zostawić za 1500. 1500 to trochę dużo. No nie sądzę, bo to jest dobry sprzęt. A pan co powie? Mam niewiele dołożę i będę miał nowy. Dobra, 1300. 700, jeśli działa. To za mało. 800 i to jest moja ostatnia oferta. I to jest dobra cena, nigdzie więcej pan nie dostanie. Co myślisz, kochanie? 8 stówek chyba niezły hajs, nie? Niech będzie. Tylko szkoda, że to na naprawę auta, która nie była zbyt konieczna. Miej pretensje do tych gliniarzy. Jakbyś kupił normalne auto z normalnym tłumnikiem, to nie byłoby problemu i nie mieliby się do czego doczepić. Co by się do czegoś innego doczepili? Dorwali nas na osiedlowej uliczce. Na siłę czegoś szukali. No i właśnie znaleźli. To była okazja. Za takie pieniądze w tym kraju nie kupiłabyś takiej fury z taką mocą, rozumiesz? No właśnie chyba za duże tam od ci korci do głupich wyścigów. Gliniarze gadają jakieś głupoty. A niby po co mieliby to robić? Że zazdroszczą super fury i tyle. Zresztą ty też lubisz prędkość. Ścigaliśmy się na torze w Poznaniu jeszcze zanim go zamknęli. Ale to był tor, a nie ulica. No, dobra, działa. To co, wypisujemy umowę? Tak. Doprowadzimy auto do stanu używalności, do tych durnych przepisów i znowu będziesz je doceniać. Widać było, że facet ma świra na punkcie tego auta i chciał na siłę przekonać dziewczynę do swoich planów. No i gdzie ja będę teraz oglądała swój ulubiony serial? Przecież masz laptopa. Bardzo śmieszne, to nie to samo. Przemęczysz się trochę z lapkiem, przynajmniej do pracy nie będziesz jeździł autobusem, nie? Może. Ale i tak muszę sobie poprawić jakoś humor. Wiem. Odwiedzę cię do domu, weźmiesz sobie relaksacyjną kąpiel, ja w tym czasie skoczę do mechanika, jak wrócę. Nie. Ty lepiej daj mi część pieniędzy i podrzuć mnie na zakupy. Ja nie mogę. To może wymiana tłumika wyniesie nawet więcej. Słucham? No normalnie, u Krzyśka po kosztach to będzie minimum 800. Na kawałek rury? Tak, kawałek rury, bo tłumik trzeba spasować, nie wstawia się byle czego, żeby nie stracić mocy na silniku. Mamy do spłacenia pożyczki, a ty będziesz wydawał kilka stów na rurę? Pomyślimy, nie marudź, okej? Chodź. Pojedziemy tak, jak lubisz. Jesteś niemożliwy. I proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. O, O, dzień dobry. A pan znowu u nas? A, bo mam kolejne zbędne rzeczy.
Znowu ekspresy? Malaksy. Nie. Proszę pokazać. Proszę. No dobra, to ile młynków zostawił pan żonie? Jeden. Jak się popsuje, to pójdziemy do sklepu i kupimy nowy. Zostawiłem też jeden malakser i niestety 2 wiadra z mopem. A dlaczego 2? Mamy jedno, którego używamy, a kolejne czeka w kolejce, jak się zużyje. No i oczywiście żona nie wie o sprzedaży tych rzeczy. Gdzie tam? No to wie pan, musi pan uważać, żeby się nie zorientowała, no bo afera będzie. Musiałby jej ktoś powiedzieć. Pan powie? Pani? Nie. Ja też nie. To nie jest w moim interesie powiedzieć jej. Okej, jak pan tam chce. Słuchaj, co, będę musiał się zerwać trochę wcześniej. Wycenisz to panu? Jasne, musisz to musisz. No, Olga chciałaby, żebyśmy pojechali po jakąś działkę, nie wiem, kupić, Spoko. obejrzeć, tak? Nie ma Dobra, problemu. dzięki. To ja panu za to dam 2 stówki. Dobrze. Oby tylko to zniknęło z mojego domu. Jasne. Urwałem się wcześniej, bo chciałem zdążyć przed końcem pracy Olgi. Na szczęście nie było korków, no i Angelika nie robiła mi problemów. Szybko okazało się, co przede mną ukrywała Olga. Jeszcze nie wiedziałem, kim był dla niej ten facet, ale na pewno znała go już jakiś czas. Siema. Siema. I jak, załatwiłeś? No jasne, popatrz sam. Krzysiu spisał się na medal. Pokaż. No i spoko. A byłeś w stacji diagnostycznej? Ta, podbili. Jeszcze tylko za nitką skoczymy na komendę i wszystko wróci do normy. A, no to dobrze, bo ten koleś z Trójmiasta potwierdził przyjazd. Co? Merł będzie? Tak. I każdemu proponuje wyścig. Fura za furę. Strasznie puszy się na forum. Ostro gra. Ale ta jego fura podobno nie ma sobie równych. No i do tego nieźle jeździ, wiesz, także pewnie nie znajdzie chętnych. Powiedz mu, że w to wchodzę. Poważnie? No jasne. Ktoś mu w końcu musi pokazać miejsce w szeregu. Od dawna na co czekałem. Stary, jak powiem chłopakom, to będą tłumy na wyścigu. Tylko uważaj, komu mówisz. Jak się dowiera nitka, to będzie dym. Co, nie wierzy w ciebie? Wkurzyła się za tą akcję z tłumikiem. No ale wiesz, czego oczy nie widzą, tego sercu? Nie żal. żal. No. Trzymaj się, Dobra. na razie. Tutaj chyba jest jakaś pomyłka. Gdzie? No tu. Nie, wszystko dobrze. Bardzo dobrze. Zobacz, najpierw działania w nawiasach. A, faktycznie. Dzięki, tato. Hej! O, jakie pracusie! Jedliście coś? Nie, mamo, zrobiliśmy, ale czekaliśmy na ciebie. O, jacy kochani. No co tak późno? Przecież dawno skończyłaś już pracę. No, ale byłam na rozmowie w sprawie nowej pracy. A, to jednak zmieniasz. No, jakby trafiło się coś lepszego, to pewnie. No jak ci poszło? No słabo. Mało płacą, a dużo wymagają. A. No dobra, zbierać to, bo ja umieram z głodu. Udawałem, że wierzę Oldze w te kłamstewka. Po prostu nie chciałem, żeby Julka była świadkiem naszej kłótni. Kolejnego dnia Jarek zadbał o to, by poprawić swojej narzeczonej nastrój po kłótni o samochód. Jak się spało mojej królowej? Dobrze, jaka miła niespodzianka. Dla ciebie wszystko.
Witam, dzwonię z Lombardu przy ulicy Cichej. Chciałem poinformować, że termin zastawy tego odkurzacza się kończy wkrótce. No i co robimy? Rozumiem, dobrze. Okej, dziękuję, do widzenia. No i co? No i co, wystawiamy. A pan znowu coś żonie wyniósł? Ma się rozumieć. Co, aż 5? A i tak 2 zostawiłem. Nie no, ale chyba trochę pan przesadza, no. Nie możemy tego przyjąć. Dlaczego? Nie chcecie zarobić? Ale nie tak, no. To są rzeczy pana żony. Pan nie może jej wszystkiego zabrać. Przecież to jest dla was interes, dla mnie też. Win-win, wszyscy zadowoleni. Wszyscy oprócz pańskiej żony. Ona przecież nic nie wie. Myślałeś, że nie zauważę? No i stało się to, czego się obawiałam. Pojawiła się żona tego mężczyzny, a mi było głupio, że nasz Lombard był w to zamieszany. Teresko, na miłość boską. Już nic nie mów. Wyniosłeś te rzeczy z domu jak złodziej jakiś. To nieprawda, po prostu nie widzisz, ile mamy gratów? Nie mamy żadnych. Tylko rzeczy, które są potrzebne i powinny być w domu. 6 lokówek, 4 mikrofalówki, grzebień, to chyba z 10 masz. Ale to moje rzeczy są, moje. Z których nie korzystasz. Powinna się cieszyć, że robię miejsce na nowe graty. Mamy dosyć miejsca. Jeśli chcesz wynosić rzeczy z domu, to wynoś swoje, nie moje. Ja nie mam tylu rzeczy. Dosyć tego. Dokończymy tę rozmowę w domu. Proszę wydać moje rzeczy. Nie róbcie tego. I trzeba pomóc i przerwać to szaleństwo. Spokojnie, drodzy państwo, wszystko wyjaśnimy, dobrze? Na szczęście żaden z przedmiotów nie był jeszcze sprzedany, więc była szansa, żeby to wszystko odkręcić. A ty gdzie idziesz? Umówiłam się z Zuzką. Na długo? Bo ja też potrzebuję auta. Nie wiem, godzinka, max 2. A Zuza nie może po ciebie podjechać? Jejku, Jarek, błagam cię, musisz tak zawłaszczać kierownicę. Co, już nie mogę brać auta? Przypominam, że jest zarejestrowany na mnie. No jasne, możesz, no. Okej. Wrócę za 2 godzinki i wtedy auto jest tylko twoje, okej? No dobra, okej, leć. No siema, co tam? Czemu nie odpisujesz na SMS-a? Nic nie dostałem, a co pisałeś? Wyścig jest dziś wieczorem. Ekstra. No, Merol mnie podpytywał o twoje auto i wiesz, powiedziałem, że wszystko okej. No a w czym problem? No w tym, że to nie jest twoje auto, tylko Anity. Może się wycofaj. No, nie szkodzi. On się nie zorientuje. Pokonam go i zgarnę jego furę. No, oby, bo jak przegrasz, to będzie lipa. Bez obaw. Niech się Merol martwi, bo do domu będzie dzisiaj wracał autostopem. No dobra, to do wieczora. No, do zoba. Proszę pani, może pani odebrać te przedmioty, ale musi pani za nie zapłacić. Ale to moje rzeczy. No tak, ale pani mąż dostał za to pieniądze. Dobrze, Romek, płać, zabieramy te rzeczy. Nie przyłożę do tego ręki. Tak? To ja teraz zacznę wynosić z domu twoje rzeczy. Ja nie mam nic zbędnego. Naprawdę? A 3 wiertarki? Jedna to wiertarka, druga z młotkiem udarowym do betonu, a trzecia to wkrętarka akumulatorowa. Pan wie, o czym mówię, prawda? No oczywiście, to ma sens. Tak, ale on używa tylko tej jednej, zwykłej, a reszta leży. Nie znasz się. Ty też się nie znasz na moich rzeczach, więc mi moich nie wynoś. Ale proszę, nie kłóćcie się. Ale jak tu zachować spokój? Ja mam może taką propozycję dla państwa. Może wyjdziecie przed Lombard, uzgodnicie co i jak już będziecie wiedzieć, to wrócicie do nas, dobrze? Proszę nie sprzedawać moich rzeczy, ja tu jeszcze wrócę. Zatrzymamy je na jakiś czas. Załatwię. Jak będzie kupiec, spokojnie możecie sprzedać, spokojnie. Niech pan już idzie, niech pan żonę przeprosi. Dzień dobry. Dobry? Chciałabym zostawić auto. Auto? To chodźmy, zobaczymy. Nie mogłam zrozumieć, o co ci ludzie się tak kłócili. No przecież to były tylko przedmioty, a w dodatku zbędne. To pani auto? A co, kobieta nie może mieć takiego? Nie, tylko jak była pani w Lombardzie z chłopakiem, to z rozmowy wynikało, że to jest jego samochód.
Kupiliśmy je na spółkę, po tym jak Jarek rozbił poprzednie. Po prostu ubezpieczenie na niego byłoby zbyt duże. Ja nie ma nic przeciwko temu, że pani zostawia ten samochód? Nie. A poza tym ja figuruję jako właściciel, więc nie rozumiem, o co panu chodzi. Wie pani, nie chcę żadnych niedomówień. No to skoro pan nie chce, to sobie pójdę gdzie indziej. Nie, spokojnie, spokojnie. Pani wie, że ona ma ogromną moc? Tanie nie było. No, ale nie było też takiej od nowości. Jest solidnie zaczipowane. A co to znaczy? No, podrasowane. To pewnie sprawka Jarka. Czasami mam wrażenie, że bardziej kocha to auto niż mnie. To i dlatego chciałam pani zrobić na złość? Nie. Robię to, co mam zrobić. Chcę go chronić, żeby się głupio nie ścigał. Dobrze, to zapraszam. Rozumiałem troskę dziewczyny, ale miałem wątpliwości, czy jej chłopak to doceni. No, nikt nie lubi, jak się za niego decyduje. Dobra, to ile dacie za zestaw? Mogę dać 20 000. Jest znacznie droższy. Tak, ale cena samochodów z czasem spada. Poza tym to auto akurat będzie ciężko sprzedać, także ze względu na inną moc niż ta, która jest w dokumentach. Ale ja jej odbiorę. Tak, ale dużo osób tak mówi, a później my zostajemy z towarem. Nawet gdybym go nie odebrała, to auto ma takiego kopa, że sprzedacie je bardzo szybko i z dużym zyskiem. Niestety wątpię. To jest auto dla znawcy. Poza tym mocno zajeżdżone. Okej, dobra, niech będzie 20, bo muszę się go szybko pozbyć. A dlaczego? Wieczorem szykuje się jakiś wyścig i po prostu nie chcę, żeby Jarek brał w nim udział. Nie, to musi pani z nim porozmawiać. To nic nie da. Nie chcę, żeby znowu wpakował się w jakieś problemy. Dobrze pani robi, bo takie wyścigi to jest niebezpieczna sprawa. No to mało powiedziane. Oni jeżdżą jak wariaci, a nie chcę, żeby Jarek stracił życie. Dobrze, a na jak długo chce pani zastawić? Nie wiem, może na miesiąc. Jak tylko mu przejdzie, to po prostu wykupię wóz. To co, sporządzisz umowę? Jasne. Nie wnikałem głębiej w sytuację. Papiery były w porządku, więc przyjąłem auto za 20 000. Było warte 3 razy więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednak zwalniacie państwo trochę przestrzeni. Tak, ale na innych zasadach. Część przedmiotów jest moich, a część Romka. No i to jest uczciwe rozwiązanie. Nie wiem, czy to jest uczciwe, bo niektóre rzeczy oddaję z ciężkim sercem, ale siła wyższa. A co ty myślisz, że mnie jest łatwo pozbywać się moich zestawów do manikir i pedikir? Przecież na zabiegi chodzisz do salonu. To może zostawimy sobie chociaż jeden. Mowy nie ma, to leży nieużywane. Jak coś ma się uchować, to komplet narzędzi zawsze się przyda. Masz narzędzia? A radia nie jest ci szkoda? Przecież masz identyczne w aucie. A jak tamto się popsuje, to nie znajdziemy podobnego. Warto by zostawić. Romek, ty mi już tu nie cwaniakuj. Jak nie sprzedajesz swoich rzeczy, to ja moich też nie. Ja po prostu chcę, żebyś zrozumiała, że moje rzeczy mogą się jeszcze przydać. Podobnie jak moje. To co, nie sprzedajemy nic? Ale zawsze możecie państwo zostawić, a odebrać po jakimś czasie. Nie, to nie jest rozwiązanie. Sprzedajemy? Tak. Niech państwo policzą, ile to będzie. Okej. Daliśmy im dobrą cenę, ale wcale nie wyglądali na zadowolonych ze sprzedaży tych rzeczy. Pod blokiem Jarka pojawił się jego konkurent w nielegalnych wyścigach samochodowych. Siemanko, to który z was chce mi oddać furkę? Żaden, ale niedługo ja przesiadam się do twojej. Ale możesz tylko popatrzeć. Nie masz ze mną żadnych szans. To twoja furka? Nie, moja. A to może nawet lepiej, bo z takim czymś to tylko na szrot, a nie do wyścigów. Cwaniaczku, a to twoje to ile ma lat, co? Człowieku, to jest 12V, 400 koni. Jeszcze jakieś pytania? No, moja stara jeździ takim po zakupy. A gdzie twoja fura? Słyszałem, że jesteś najlepszy w mieście, ale furka niekoniecznie robi hałas. Żebym nie pojechał i tak cię objadę, koleś. Nie zestraj się czasem. Musisz się trochę bać, skoro tak ciągle wypytujesz, co? Szkoda mi ciebie, chłopcze. Nie masz żadnych szans. Słuchaj, jesteśmy u mnie, to ja jestem najlepszy. Dobra, teraz cicho o wyścigu, dobra? Jakie fajne furki. To nimi się będziecie ścigać wieczorem? O czym ty mówisz, kochanie? Wiem o wyścigu, ale ty niestety nie pojedziesz, bo nie masz czym. Ej, Nie o co masz chodzi? auta! Anita!
Co ty zrobiłaś? To, co musiałam zrobić. Chcę wiedzieć, gdzie jest moje auto. Ono nie jest twoje, bo ja jestem jego właścicielką. Ale ja za nie zapłaciłem. Czemu ty mi to robisz? Czemu ty mi to robisz? Chcesz się zabić? Ty nie rozumiesz. Ja się założyłem, ja muszę wziąć udział w tym wyścigu. To go odwołaj. Nic nie odwołam, mów, gdzie to auto. Jak ty w ogóle mogłeś mnie oszukać? Sprowadziłeś to auto tylko i wyłącznie dlatego, żeby się ścigać. No i co z tego? To jest moja pasja. Chcesz mi to zabrać? Dobra, to wybieraj. Albo ja, albo te twoje chore rajdy po ulicach. Mów, gdzie jest moje auto, no już. Jesteś beznadziejny. Skoro tak bardzo ci na tym zależy, to jest w Lombardzie. Co? W jakim Lombardzie? Gdzie masz umowę i kasę? Ty idiotko, zostawiłaś taką furę za taki marny grosz? Nie wierzę, że bardziej kochasz to auto niż mnie. A ja nie wierzę, że zostawiłaś mój wóz. To jest koniec z nami. To będzie 100 zł. A coś taniej? Nie no, proszę pani, to jest i tak naprawdę dobra cena. No niby tak. Dobrze, to poproszę. Okej, no to 100 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Widzenia. O, dzień dobry. Dzień Dzień dobry. Chciałabym odkupić ekspresy do kawy. No ale jak to, z mężem pan się umawia inaczej? Tak, ale postanowiliśmy, że jeden z ekspresów pójdzie na działkę, a drugi będzie zapasowy. A trzeci? A czy chce pani wykupić tylko 2? Trzeci z ekspresów dam siostrze w prezencie, bo prawie nieużywany. Aha, i jest pani tego pewna? No a gdzie ja znajdę lepszy prezent? Nie, pytałam o to, czy jest pani pewna, że chce pani odkupić te ekspresy? Tak, i mam już nawet równą kwotę. Tak, tylko że brakuje tutaj jeszcze marży. Teraz są droższe. Pan żartuje? To nieuczciwe. Przykro mi, takie są zasady. A to jest uczciwe, jak pani pogrywa wobec męża? To nie wasza sprawa. Natomiast ceny już tak. Dlatego będzie pani musiała dopłacić jeszcze 50 zł. Mąż o wszystkim wie. Od niego przecież dowiedziałam się, ile dostał. No dobrze, no to w takim razie zadzwonimy do męża. Dobrze, już to niech będzie z tą marżą, ale resztę rzeczy też mi przetrzymajcie. Wrócę po nie. Bardzo się zawiodłam na postawie tej kobiety. Dopłaciła też za rezerwację innych przedmiotów. Strasznie jej na nich zależało. Ty, gdzie ten leszcz? No pojechał, myślisz, że stłużyłeś. Że co? Powiedział, że specjalnie poprosiłeś dziewczynę, żeby się wymigać z wyścigu. To się dziwię, jak go pokonam. Ta, a masz czym? No jeszcze nie, ale wiem, gdzie ta idiotka schowała moje auto. Gdzie? W Lombardzie. No i co teraz? No jak to co? Jedziemy tam. Tu i tu. To do zobaczenia już za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Witam. Dzień dobry. Witam, witam. Co pana do nas sprowadza? Chciałbym odkupić narzędzia. A rozmawiał pan z żoną? Oczywiście i tak postanowiliśmy, że jeden komplet przyda się do domu, a drugi na działkę. A trzeci na prezent. Jakby pan zgadł. Dla siostry. Nie, dla brata. Dla brata. Narzędzia nieużywane, to gdzie ja znajdę lepszy prezent? O, tutaj mam pieniążki. Brakuje naszej marży. Jak to? To jakiś bandytyzm. To chwilę u was było. Czy pana uczciwie tak pogrywać z żoną? To są nasze sprawy. A ceny są naszymi, dlatego musi pan dopłacić 50 zł. Nie wiem, po co to robicie. Żona sama wymyśliła, żeby odebrać te przedmioty. A tak to ja zadzwonię do żony. Nie. To tu jest brakująca i dopłacę tę kwotę, proszę bardzo. Okej. A, i też nie sprzedawajcie tych rzeczy. Rezerwuję je. Oczywiście. Tak jest. Miałem déjà vu. Sytuacja z tym klientem była prawie identyczna do wcześniejszej wizyty jego żony. Oni nawet mówili podobnie. No, coś niesamowitego. No, byli siebie warci.
No, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziwni ludzie, co? Wolą dopłacić, niż dogadać się między sobą. No ja w ogóle tego nie rozumiem. Ty, może to jest jakaś choroba? Nie, po prostu każdy chce postawić na swoim. No, może. Ale po co im tyle rzeczy? To już chyba tylko oni wiedzą. Chciałbym odebrać auto. Ale nie może pan. Umowa jest na panią Anitę i tylko ona może odebrać samochód. To jest mój wóz, ona jest tylko w papierach. Dobrze, ma pan jakieś dowody na to? Ja potwierdzam, że to auto kolegi, a on w nie inwestował. To jest mało powiedziane, ja włożyłem w ten samochód moje wszystkie oszczędności. Poza tym to auto w Lombardzie się marnuje. No zapewne, ale to nic nie zmienia, no. Takie są przepisy i ja na to nic nie poradzę. Rozumiesz, że to zmienia wszystko? Nim się trzeba ścigać. To prawdziwe cudo stworzone do szybkiej jazdy. No i może właśnie dlatego tutaj trafiło. Pańska dziewczyna wspominała coś o nielegalnych wyścigach? Bzdura. Pogodziliśmy się, ona zawsze tak gada, robi mi na złość. Ja się ścigam tylko na torze. Tylko, że tutaj nie ma toru. Mam pomysł, dogadajcie się i przyjdziecie wtedy razem. Co? Ma pan tu kasę i dokumenty? Więc o co chodzi? Powiedziałem, przykro mi. Ty, gościu, dawaj mi szybko to auto, bo tracę nerwy, rozumiesz? To się uspokój, bo to się źle dla ciebie skończy. Jarek, chodź, wyluzuj, idziemy stąd. Dawaj, idziemy Ja spadać. tu jeszcze wrócę. Najlepiej z panią Anitą. Ten facet miał szczęście, że kolega go zabrał. Mariusz był dzisiaj dziwnie nerwowy i gość pewnie by oberwał. A mnie załatwiła? No trudno. Napiszemy Rolowi, że się wycofujesz. Nie, no tego nie rób. Na co zrobisz? Już nawet nie wiemy, gdzie oni trzymają to auto. Ty, młody, nie masz co z rękami robić? Chcę do kieszeni wstać. No wypad. Ty, twoim pojadę. Zwariowałeś, nie chcę stracić auta, człowieku. Spoko, Gauron, ja nie przegram, nie? Nie no, stary, za duże ryzyko. To się powiemy Rolowi, że dziś wieczorem ścigam się twoim, a jak umoczę, to mu oddaj swoją brykę. Pasuje? No nie wiem, czy on na to pójdzie. Pójdzie. Te fury to dla niego tylko dodatek. On chce się sprawdzić. No nie wiem, wiesz, no ja mogę w zasadzie tylko na tym stracić. Ty, to zróbmy tak, że jak wygram, ty bierzesz brykę Merola, a ja twoją. Pasi? No spoko, na to się mogę zgodzić. Nie trawię takich gości. Nie pomyśli, że ścigając się po ulicach może komuś zrobić krzywdę. No dobrze, że ta dziewczyna mu zabrała auto. No bardzo dobrze. Koleś nie wyglądał na zbyt rozsądnego. Ale ja nie rozumiem, dlaczego oni nie znajdą sobie jakiegoś sensowniejszego hobby? Siemka, bo to ich bardziej kręci. No ale teraz nie będzie miał się czym ścigać przynajmniej. I tyle. Co tam? Gadacie o tych dwóch, co tutaj przed chwilą byli? Tak, a co? No bo oni zgadywali się na jakiś nocny wyścig. No raczej nie, bo nie mają czym. No jak nie? Mieli jakiś sportowy wóz. Kiedy ten wyścig? No dzisiaj wieczorem. Byłem zdziwiony, że facet tak szybko załatwił sobie drugie auto. Tutaj musiało chodzić o coś więcej niż zwykły wyścig. Rozumiesz, że on wybrał auto po tylu latach razem? To głupek jest. Szkoda na niego łez. Ale jego kocham. Jego mógł mnie zostawić? Drań. Najzwyklejszy w świecie dupek, o którym musisz szybko zapomnieć. Za kogo on mnie miał? Halo? To niech się ściga, mam to gdzieś. To niech się nawet zabije, nie interesuje mnie już to. Kto to był? Nie wiem, jakaś laska z Lombardu dała mi cynk, że ten dupek będzie się dzisiaj wieczorem ścigał. Olej to. A może właśnie nie. Nie pozwolę, żeby dupek się rozbijał. Co ty chcesz zrobić? Nie daruję mu tego, że mnie rzucił. Angela, muszę dzisiaj wyjść wcześniej. Znowu? No, muszę coś załatwić. Ale coś się dzieje? Później ci powiem, dobra? Mariusz, to coś niebezpiecznego? Nie, myślę, że to nic. Ale muszę to sprawdzić. To idź. Dzięki. Na razie. To jest twoja wina. Ty
zacząłeś ten cyrk? Jak ty pierwsza odebrałaś swoje rzeczy? Ale ty je pierwszy sprzedałeś. Ale proszę się uspokoić i proszę powiedzieć, o co tym razem chodzi? Mój mąż jest nieuczciwy i trwoni nasze pieniądze. A co ma do tego Lombard? A ma, bo to wy naciągnęliście i mnie, i żonę. O nie, przepraszam bardzo. My nałożyliśmy naszą marżę i to jest normalna praktyka. A czemu w ogóle jej to sprzedaliście? Przecież wiedzieliście, jaka jest sytuacja. Ale dlaczego mieliśmy nie sprzedawać? To by było wbrew prawu. A pan też wykupił swoje rzeczy. To czemu mnie o tym nie poinformowaliście? Bo nie mamy takiego obowiązku. Ale wiecie co? Jak chcecie sobie naprawdę zrobić na złość, to pozastawiajcie sobie nawzajem rzeczy. Wtedy jedno nie będzie mogło wykupić rzeczy tego drugiego. Świetny pomysł. Bardzo dobry. Co za ludzie. No, ale skoro chcieli sobie robić na złość, no to dałam im gotowe rozwiązanie. Klient nasz pan, a Lombard tylko na tym zarobił. Cześć. Dzięki. O, widzę, że winko czerwone zamówiłeś. To... Tak jak lubisz. Cieszę, że cię widzę. No ja też. No to ze spotkania w takim razie. Bałem się, że Olga w coś się wplątała. Te dokumenty, tajemnicze spotkania oznaczały kłopoty. Musiałem dowiedzieć się, o co chodzi. Zgodnie z ustaleniami młodych kierowców, wieczorem doszło do spotkania i nielegalnego wyścigu ulicami miasta. Będę się kontaktował. Koniecznie. Co do zobaczenia. Dzięki za wszystko. Przepraszam bardzo, pan nie wie, gdzie jest ulica Orla? Coś kojarzę. To jest gdzieś, z tego co pamiętam, koło Długiej. Tylko nie mogę sprawdzić, bo telefonu zapomniałem. Sprawdzę panu. Dziękuję bardzo. Co pan robi? Kim jesteś, gościu? Nie rozumiem, pan mnie chyba z kimś pomylił. Czego chcesz od Olgi? Nic, ja nie robię nic złego. A co jej dałeś? Kim pan jest? Z wywiadu? Facet wygadał mi wszystko. Ale to, co powiedział, kompletnie się tego nie spodziewałem. Już! Spokojnie, spokojnie. Ugięło was? Uspokój się, nie pogarszaj sytuacji! Co oni nam mogą zrobić? Całkiem sporo, gościu. I jeszcze dzisiaj nas wypuścicie. Ty się zamknij, Leszczu, gdyby nie oni, już byś fury nie miał. Prowadziłem, już byś mnie nie dogonił. Ty idiotko, wiem, że to twoja sprawka. Grzecznie, publiczne wyzwiska również są karane. Mogłem to wygrać. Mielibyśmy 2 auta. No to chyba zapomniałeś, że mnie zostawiłeś. To dlatego to zrobiłaś, głupia ci. Mówił kolega grzecznie? Jesteś skończonym debilem. I bardzo się cieszę, że to się wszystko skończyło, wiesz? Co jest? Nic. Po prostu nie mam ochoty. Nie bądź taki, mam ostatnio dużo stresów. A co konkretnie? No w pracy. Przestań. Wiem, że spotykasz się z tym facetem. O czym ty mówisz? On ci nie pomoże. Co, ty śledzisz mnie? Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? I po co to robisz? Nie obraź się, ale ty nie masz żadnych informacji odnośnie moich rodziców i nie możesz zrobić nic, żeby wrócili. To nie jest takie proste. No wiem, dlatego zaczęłam sama działać. Ja nie pozwolę, żeby oni zostali w jakiejś kolonii karnej w Rosji. Ale ten facet ci nie pomoże, jest za krótki na to. Nieprawda. Ostatnio dał mi dokumenty odnośnie aresztowania moich rodziców. I to jest wszystko, co może ci dać. Nie wie, gdzie są,
Nic nie może. Zwodzi cię tylko. Po co miałby to robić? Żeby cię uwieść. Nawet gdyby, zrobię wszystko, żeby uratować moich rodziców. To rób wszystko. Tylko nie rób głupstw. Olga znalazła kontakt do jakiegoś dyplomaty. Nie podobała mi się ta samowolka. Ona nie znała tego świata tak jak ja. A tutaj łatwo o błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że pani zadzwoniła. Poinformowałam policję i złapali ich. I co teraz? Dostaną zarzuty spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym. Ale wydaje mi się, że to był jedyny sposób, żeby Jarek sobie nic nie zrobił. Dobrze pani zrobiła. On jest innego zdania. Ale ja też wiele przez to zrozumiałam. Ile za to dostanę? Ale może to się jeszcze da jakoś naprawić. Nie da się. Związki czasami nie mają sensu. W następnym odcinku klientka próbuje zastawić nietypowy przedmiot. Jaka ładna skrzyneczka. Dzień dobry. W czym mogę... Ładna, prawda? Można w niej chować biżuterię. Benia, to jest urna. Rodzice pilnie potrzebują pieniędzy na operację wzroku córki. Możecie państwo poszukać jakiejś prywatnej klinice. A ile to kosztuje? 7 000 za jedno oko. Tak dużo? Korynt zabiera się za organizację ślubu Wojtka i Marty. Najefektowniej będzie, jeżeli państwo młodzi do domu weselnego przylecą helikopterem. Co? Rzeczy? No helikopterem. Ty się chyba szaleju najadłeś. Postradałeś rozum? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.